Cześć, witajcie na moim kanale. Już jakiś czas temu zrodziła mi się w głowie koncepcja na czystą klapę z tyłu. I bynajmniej nie chodzi tutaj o to, żeby była ona czysta od brudu, a czystą od znaczków. Bo tak szczerze mówiąc, to auto jest chyba moim jedynym, które ma wszystkie znaczki na klapie z tyłu. I w zasadzie trochę się przyzwyczaiłem do tego, że klapa z tyłu nie ma znaczków. Mój poprzedni IS200 też tych znaczków nie miał, także mam już jakieś wyobrażenie, jak to wygląda bez tych znaczków. I w sumie podoba mi się taka klapa bez tych znaczków. Zostawię tylko i wyłącznie logo. Usunę za to napis Lexus oraz symbol niemocy, czyli IS200. A w przypadku, gdy ktoś jednak chciałby mieć Lexusa z tymi znaczkami na klapie, a powiedzmy dopiero lakierował tą klapę i w tym momencie nie ma żadnych wymiarów, żeby nakleić te znaczki w odpowiednich miejscach, podam Wam te odległości, jakie potrzebujecie znać, żeby te znaczki w fabrycznych miejscach nakleić. Tak więc nie przeciągając dłużej, jeśli jesteś tutaj u mnie, masz Lexusa, interesują Cię Lexusy, zostaw suba na moim kanale i lecimy z tematem. Ok, tak na początek oczywiście najpierw muszę Wam podać te wymiary, więc zaczniemy może od tego znaczka. I teraz tak, z racji tego, że ja mam tutaj lotkę i ta lotka troszeczkę zachodzi na klapę, tutaj ten pomiar od góry nie będzie za bardzo miarodajny, więc zrobimy tak, że pomierzę od dołu klapy do znaczka, co w sumie Wam już da taki punkt odniesienia, gdzie ten znaczek powinien być. Zacznijmy sobie od pierwszego prostego miejsca, można powiedzieć przez środek lampy przeciwmgielnej. I tu nam wychodzi 29,5 cm. I teraz tak, z racji tego, że ta klapa jest tutaj trochę ze skosa i żeby było wiadomo, w którym miejscu w ogóle tutaj zacząć pomiar, to może zrobimy tak, że w przypadku, jeśli jest tutaj zakończenie, gdzie lampa się zaczyna, weźmiemy sobie tutaj 3 cm, coś takiego, i od tego miejsca będę mierzył, ile potrzeba tutaj odległości. I tu wychodzi na to, że jest to dokładnie 4 cm, czyli 4 cm z tej strony, 29,5 cm tutaj. Tutaj podobna sytuacja. Też mierzę najpierw tutaj od końca krawędzi tej 3 cm. To jest gdzieś tutaj. I rozciągam miarę. Jest to 3,5 cm. Natomiast ta krawędź do tej jest to 30 cm równa. To jest chyba logiczne, że ten znaczek musi być równolegle do tego, natomiast istotna będzie na pewno tutaj dla Was przerwa i ten znaczek musi być w przerwie 1,4 mm, natomiast I też jest oddzielnie i I od S musi być oddalone o 7 mm. Ciężko mi będzie na kamerze to teraz Wam pokazać, natomiast ja tutaj widzę to dokładnie, także mierzę tutaj od dolnej krawędzi tej literki i ogólnie widzę, że ta literka chyba tutaj była doklejana, ponieważ ona jest krzywo, jest niżej niż cały znaczek. W sumie dopiero teraz to zauważyłem. Ale ok, jeszcze raz dla pewności, tak, jest to 7 mm, czyli to jest 7 mm, później dalej 1,4 i tutaj 3,3, 3,4 gdzieś w tych okolicach. No ale dobra, jeśli ktoś miał usuwane wszystkie znaczki z klapy, no to chciałby zapewne też wiedzieć, jak umieścić to logo. Także w tym momencie zmierzę Wam tak samo, gdzie powinno się znajdować to logo. A z racji tego, że jestem już z tej strony, po prostu wymierzę to do tej strony. I teraz tak, biorąc to od samego znaczka, przykładam to tutaj do tej dolnej krawędzi, staram się to ułożyć równo do boku znaczka i wychodzi mi tutaj 49,7 patrząc od spodu miary i w sumie to chyba będzie taki bardziej miarodajny pomiar dla Was, ponieważ każda miara może mieć różną szerokość, tak więc patrzeć trzeba tutaj od spodu na ten wymiar 49,8 i 9, coś takiego i wtedy będzie łatwiej to określić. Natomiast tutaj wymierzę to po prostu do końca blendy. I teraz tak, tutaj centralnie na środku, na zamku jest to 51 mm. Także tu jest 51 mm, tutaj jest 49,78 cm.
Także to by było na tyle, jeśli chodzi o pomiary. Teraz pora zająć się usuwaniem tych znaczków. Tak więc zacznijmy może od tego, ponieważ efekt będzie lepszy, jak usunę go całego, ponieważ jest on jednoczęściowy. Ale przede wszystkim najpierw, żeby to zrobić, żeby zabezpieczyć, że nic tutaj sobie nie porysuję, przy okazji przypadkiem okleję dookoła ten znaczek taśmą. I teraz oczywiście nie będę go odrywał jakoś na chama palcami i tak dalej, ponieważ może mi się jeszcze przydać, a nie chciałbym go połamać. Dlatego do tego celu kupiłem sobie żyłkę, czyli coś takiego. Żyłka jest dość cienka, a wytrzymała, dlatego też powinno mi się udać usunąć ten klej. Oczywiście najpierw trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie jest sposób na wejście tą żyłką, a później po prostu wejść tą żyłką w środek i nacinać. W sumie nie używam w ogóle siły, po prostu ją przesuwam góra-dół i znaczek gotowy. No i teraz pozostaje oczywiście najistotniejsza kwestia, czyli klej, który pozostał po znaczku. Ja mam tutaj ten środek do usuwania resztek kleju, także spróbuję najpierw zmiękczyć ten klej tym środkiem. Ten środek akurat na lakier nic nie robi, także spokojnie można go stosować. Jeśli tym nie zejdzie, co jest w sumie najprostszą formą, mam jeszcze inne pomysły, inne sposoby. Wiadomo, nie ma sensu trzeć mocno, ponieważ możemy lakier porysować od szmatki, mimo że jest to mikrofibra. W ogóle najlepszym sposobem by było zrobić to po prostu na ciepło. Podgrzać opalarką, czy też chociażby suszarką. I wtedy też by była szansa, że ten klej by zeszedł, ponieważ zrobiłby się miękki, by się zwijał pod palcami i można by było też bezinwazyjnie to zrobić. Jednak nie każdy klej jest taki miękki i nie można go usunąć nawet pod temperaturą. Ok, coś tam schodzi, jednak szału nie ma i chyba jednak będę musiał przejść do trochę bardziej inwazyjnej metody. Dlatego najpierw zetrę sobie to może do sucha, okleję jeszcze raz, żeby w razie czego nie pojechać po lakierze. I patent teraz, jaki na to mam, jest to polerka z trochę grubszym padem, nieco grubszą gąbką. Zmoczę ją mimo wszystko trochę wodą, żeby była nieco miękciejsza, żeby nie narobić sobie szkód i usunę to po prostu polerując. Szczerze sądziłem, że będzie to prostsze. Efekty jakieś są, ale jak widać niewymierne co do wysiłku, jaki w to wkładam. W tym momencie rozładowuje mi się już nawet moja polerka, także będę musiał podjechać do domu ją podładować. Do tego nadal jest wyczuwalny ten napis. Myślałem, że to pójdzie nieco szybciej, nieco łatwiej. Jednak no, ta gąbka jest trochę za miękka i chyba najlepiej by było po prostu wjechać tutaj filcem. Ale na filc potrzebuję wiertarkę, a wiertarka potrzebuje prądu, także musiałbym to zrobić pod domem. W tym momencie deszcz znowu pada, tak więc nie jestem w stanie tego zrobić normalnie pod domem i musiałem się posiłkować takim czymś, ale nic straconego. Podładuję tą polerkę i pojedziemy z tym koksem dalej, ponieważ to musi na pewno zniknąć. Dobra, no to wróciłem już do domu, baterie od polerki są podładowane, jednak doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie ma sensu w ogóle się bawić tą polerką, ponieważ siła polerowania jest zbyt słaba. I żeby nie wiem jak się starał, to nie uda mi się tego usunąć tą polerką. Tym bardziej, że muszę jeszcze usunąć później z drugiej strony znaczki. Tak więc mam tutaj w tym momencie dobre miejsce, gdzie mogę polecieć z prądem i z wiertarką na filcu. Także spróbuję to filcem po prostu zedrzeć. Przeciągnę kabel tutaj do auta i spróbuję to zrobić wiertarką.
tym etapie wystarczy. Wziąłem się za drugą stronę. Ok, znaczki odklejone. Teraz poradziłem się za najgorszą robotę, czyli usuwanie pozostałości. Dobra, trochę to jeszcze kleju zostało. Spróbuję ewentualnie podejść tutaj opalarką, trochę to podgrzeję i zobaczymy, czy klej się zrobi miękki i czy uda mi się go usunąć tym specyfikiem. Tu z tej strony jest nawet w miarę spoko, ale i tak widzę, że tu jeszcze jest cały czas to zapylenie, które wcześniej od malowania lotki mi się zrobiło. Tak więc tak czy tak będę musiał tutaj przejechać jeszcze jakąś pastą polerską i to wypolerować dokładniej, więc to już mi w tym momencie różnicy nie robi. Więc dobra, idę teraz po tą opalarkę i spróbuję to podgrzać i zobaczymy, czy coś to da. Trzeba dokończyć robotę. Wcześniej nie byłem w stanie tego dokończyć, ponieważ złapał mnie deszcz i musiałem się schować. Dlatego teraz przyjechałem z powrotem pod daszek. Auto w tym momencie jest mokre, tak więc będę musiał je wytrzeć do sucha. Niestety nie udało mi się też wszystkiego nagrać, ponieważ schowałem kamerę, bo bałem się, żeby mnie przemokła. Musiałem polecieć na grubo i wziąłem papierek 3000 na mokro. Musiałem troszeczkę przetrzeć tym papierkiem, żeby usunąć resztki tego kleju, bo nie chciało za żadne skarby inaczej zejść polerką, ani niczym innym. Dlatego teraz muszę po prostu tą zmatowioną powierzchnię wypolerować jakąś pastą. Zobaczymy, czy jedna, czy druga, czy może trzecia jakaś się nada. Także muszę to teraz ładnie wypolerować, żeby się błyszczało tak jak należy. Miejmy nadzieję, że efekt finalny będzie na tyle zadowalający, że będzie to dobrze wyglądać. Tak więc nie gadam więcej, biorę się po prostu za robotę, biorę się za polerowanie. No to się trochę zgapiłem, nie zauważyłem, że kamera nie nagrywa. Zdążyłem w tym czasie to już wypolerować. Do momentu, gdzie już sądzę, że więcej nic nie jestem w stanie zdziałać. Także tak to wygląda tutaj na chwilę obecną z nieco bliższej odległości. Ogólnie jak się tutaj przyjrzę, na kamerze teraz wy tego nie widzicie, są tutaj jakieś takie powtapiane te miejsca, gdzie był ten napis. Także przypuszczam, że ta klapa mogła być malowana i te emblematy mogły być niezerwane w ogóle, ponieważ tutaj na końcu zostało takie jakby wgłębienie, które bym powiedział, że wygląda tak jakby lakier obeszedł tutaj ten napis, który był tutaj przyklejony. No ale nieważne, i tak to auto idealne nie było i nie będzie. W tym momencie efekt jest, sądzę, już na tyle zadowalający, że mogę to zostawić. Tamta strona się nie nagrała, to może pokażę wam z tej strony. Tam poleciałem pastą UltraCut i wykończyłem to później ADBL-em, także tutaj zrobię tak samo. Tutaj ta strona wstępnie już wygląda o wiele lepiej, jednak jak się przejdzie palcem, czuć jeszcze, że coś tutaj było na klapie. Tak więc to będę starał się zniwelować. Najpierw nałożę trochę, niech to trochę sobie wsiąknie, trochę mi się za dużo nabrało, ale to nic, poleruję sobie tutaj, bo tu jest jeszcze to zapylenie od malowania lotki, także rozprowadzę sobie tą pastę po całości. Będę miał przynajmniej większą powierzchnię wypolerowaną.
W sumie też trochę śmiesznie by to wyglądało, jakby tu było wypolerowane, a reszta klapy by nie była wypolerowana. Także skorzystam z okazji i przyjadę całość. Dobra, chyba nic lepszego nie uda mi się z tego już wyciągnąć. Niestety jest to trochę słabe światło, przez to nie widać dokładnie w kamerze, jak to wygląda tak naprawdę. Mam nadzieję, że w dzień to będzie też lepiej widać, jak będzie takie normalne światło. Jednak sądzę, że na chwilę obecną efekt jest i tak już zadowalający. Ok, w końcu mogę uznać, że robota jest skończona i o ile miała być ona szybka, łatwa i przyjemna i efekt miał być zadowalający, no to powiedzmy, że ten efekt zadowalający jako tako jest. Jednak ani to nie było wygodne, ani szybkie, ani przyjemne, ponieważ dobra, ok, usunięcie tych samych znaczków było przyjemne i było szybkie i wygodne, ponieważ wjechałem żyłką i po chwili były znaczki już odklejone. Jednak usunięcie tego kleju po tych znaczkach to jest po prostu dramat. Także jeśli wy chcecie się za to zabrać, naszykujcie się, że przy tym trochę czasu możecie spędzić. Ja trochę inaczej planowałem sobie spędzić dzisiejszą niedzielę, jednak wyszło jak wyszło, ale mimo wszystko auto trochę mi się bardziej teraz podoba bez tych znaczków, tak więc na chwilę obecną zostawię to tak jak jest. Tak czy tak całe auto wymaga jeszcze jakiejś polerki, bądź też nawet naprawy lakierniczej w całości, ponieważ jak wiecie, jeśli ktoś śledzi mojego Instagrama, ostatnio miałem niemiły przypadek, gdzie ktoś uderzył mi drzwiami o moje drzwi od mojego auta, przez co powstał taki nieładny kształt, załamanie na lakierze. I widzicie, pomimo że auto jest mokre, widać to. Za chwilę wytrę może to do sucha i pokażę wam dokładnie, jak to wygląda na sucho. A w tym momencie jest duża wilgoć w powietrzu już, także ciężko mi jest wytrzeć auto do sucha. Jednak mimo wszystko widać to jak na dłoni. Tak jak widzicie, tu od tego miejsca jest cała krecha od uderzenia drzwiami. I najlepsze jest to, że jestem na 90% pewien, że nie stało się to nigdzie pod marketem, tylko stało się to pod moim blokiem. No, tak samo zresztą jak i ta rysa, nie? Możecie zauważyć, że teraz ta rysa jest o wiele bardziej widoczna. Kiedyś na Instagramie też ją pokazywałem. Teraz zrobiła się taka dziara, także te drzwi to jest, można powiedzieć, taki chłopiec do bicia na tym aucie, z tego co widzę. I prawdopodobnie będzie trzeba coś z tym zrobić. Wymiana drzwi nie ma sensu, ponieważ z tego co patrzyłem, to te co są na sprzedaż są w jeszcze gorszym stanie niż te moje obecnie. Co nie zmienia faktu, że strasznie mnie denerwuje, jak ktoś niszczy moje auto. Owszem, jest to auto o niskiej wartości, no i oczywiście nie ma tutaj w tym momencie takiego czegoś jak auto kasko, jednak mimo wszystko każda szkoda jest bolesna. Tym bardziej, że ja lubię mieć auto ładne i sam dbam o to, żeby nigdzie nie uszkodzić. A widzicie, wystarczy postawić pod blokiem i znajdzie się taka menda, która wam uszkodzi auto mimo wszystko. Dobra, może już zostawmy ten temat na bok, bo już nie chcę się gotować. Tymczasem ja wam pokażę, jak wyszło to usuwanie znaczków i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.